Cześć, z tej strony Damian ze skatingschool.pl. W dzisiejszym filmie dowiemy się o 10 najczęściej popełnianych błędach przez rolkarzy, zarówno tych początkujących, jak i tych na troszeczkę wyższym poziomie. Jak więc jeżeli interesuje Cię ten temat, to zapraszam Cię do oglądania tego filmu. W porządku, w takim razie pierwsza z zasad to jest brak ochraniaczy, ale uwaga, ja wiem, że my jesteśmy Polakami, mamy tendencję do tego, aby przesadzać, wytykać, pokazywać i tak dalej. Chodzi mi głównie o zdrowy rozsądek, ok? Bo tak, u mnie też na filmach nieraz widziałem komentarze, że nie masz ochraniaczy, nie masz tego, nie masz tamtego. Ok, o ile chodzi o kask, to się zgodzę. Kask powinien być niezależnie od Twoich umiejętności, niezależnie od tego, co robisz i tak dalej. Chociaż nawet jak się przyjrzymy na Mistrzostwach Świata, na Olimpiadzie, panczeniści nie mają kasków i też jeżdżą, tak? Natomiast okej, dobrze, zostawmy, to jest jakby jeden tam wyjątek od reguły. Kask to bardzo dobra rzecz, ale reszta ochraniaczy to zależy od Ciebie, tak? Jeżeli Ty chcesz się nauczyć dopiero jeździć na rolkach i wszystko, co robisz na rolkach sprawia Ci jakąś trudność i jest to dla Ciebie niewygodna sytuacja, tak? Niewygodna rzecz, to powinieneś non-stop mieć ubrane ochraniacze. Ja w moich filmach teraz mam kask, tak? Bo on jest potrzebny, naprawdę, dobrze jeździć w kasku, natomiast ochraniacze. Jeżeli robię coś, co potrafię zrobić z zamkniętymi oczami na jednej nodze tyłem, no to jakby tych ochraniaczy nie robię, tak jak teraz ten film sobie kręcę, tak? Nie zakładam tych ochraniaczy, bo akurat teraz mi nie są potrzebne. Jestem tutaj sam, nic wielkiego nie robię. Natomiast jeżeli idę na rolki, łyżwy bądź hokej i wiem, że będę się czegoś uczyć, wiem, że może wystąpić jakiś problem, tak? W hokeju akurat to jest prosta rzecz, bo trzeba być obudowanym całym i jakby tutaj nie ma problemu. Natomiast rolki, łyżwy, jeżeli idę się czegoś uczyć, to ubieram się w ochraniaczy. Jeżeli nie idę się niczego uczyć, będę robił po prostu coś już 10-tysięczny raz, tak? To nie ubieram tych ochraniaczy. Kask wystarczy i tyle, tak? Jeszcze mnie ta metoda jakby nie zawiodła. Idę na night skating, to ubieram sobie tam ochraniacze na kolana albo na ręce i tyle. Ważne, żeby był kask i tyle, jeżdżę. Natomiast jeżeli Ty jesteś początkującym rolkarzem, to powinieneś mieć wszystkie ochraniacze, tak? No chyba, że jesteś hardcorem i wolisz się wywracać bez ochraniaczy, okej. Natomiast jeżeli wywracasz się często, to te ochraniacze Ci są bardzo potrzebne, tak? Nieraz zdarzyło się tak, że kursant do mnie przychodził, on nie chce jednak ochraniaczy, ważne, że kask, bo kask jest u mnie wymogiem, żeby brać ze mną udział w zajęciach. No to ten kask założył, oczywiście też po negocjacjach, nie? I później wywrotka. I później sami dochodzą do tego, kurde, muszę kupić ochraniacz, tak wszystko woli. Bo wiecie, o co chodzi, robi coś nowego. On nawet nie zdawał sobie pewnie sprawy z tego, ile rzeczy można zrobić na rolkach, tak? W jaki sposób. A pamiętajcie, że dobry instruktor będzie Was systematycznie, powolutku, z głową, ale systematycznie wyrzucać poza Waszą strefę komfortu. Więc będziecie przełamywać swoje trudności, lęki i tak dalej. Nad tym się pracuje. Rolki bardzo fajnie pomagają przełamać wiele swoich ograniczeń, tak? Naprawdę dają dużo wolności, dają dużo adrenaliny i pozwalają na wiele rzeczy. Natomiast do tego wszystkiego trzeba dojść w jakiś sposób. No i w ten sposób właśnie to trzeba robić, że się będziemy wywracać. A wtedy dobrze jest mieć ochraniacze. Także to jest pierwsza rzecz. Tutaj chodzi o umiar. Nie narzucanie wszystkim, masz mieć ochraniacze, bo tak, kask ok, ale ochraniacze dla mnie, jeżeli ja teraz stoję, nic mi się nie dzieje, mogę nie mieć ochraniaczów na kolana, na ręce i tak dalej, tak? Natomiast jeżeli idę i próbuję zrobić, nie wiem, nauczyć się jakiegoś nowego triku i skakać z takiej rampy, z której jeszcze nigdy w życiu nie skakałem, no to ubieram się odpowiednio, no bo prawdopodobnie, i to bardzo prawdopodobnie, się wywrócę. Ok, to była pierwsza rzecz. Druga rzecz to już taka naprawdę stricte, która się zdarza na rolkach, niezależnie od tego, jak jeździsz, bo nawet na poziomie średnio zaawansowanym i na zaawansowanym ktoś potrafi jeździć do tyłu, przekładanką do tyłu i krzywi kolana. Zdarzały mi się takie przypadki. Oczywiście często jest to spowodowane tym, że ktoś jest samoukiem albo po prostu ma źle dobrany sprzęt. O co tutaj chodzi? No o to, nie? Nie możemy jeździć w ten sposób, że mi się te kostki zapadają do środka. Bardzo często początkujący tak jeżdżą. Widzieliście kiedyś? Ja bardzo często.
Ja nawet nie potrafię aż tak dobrze tego pokazać, bo czasami jak mam różnych klientów, to aż się dziwię, że kostka jest w stanie się wygiąć do takich poziomów, że jest w stanie zrobić tak duży kąt, tak? Jestem przerażony nieraz i wtedy najczęściej pracujemy właśnie głównie nad tym, żeby te kostki się nie uginały, żeby troszeczkę dopasować inaczej sprzęt i wiele innych. Natomiast jeżeli jeździcie w ten sposób, to jest to bardzo duży błąd, grozi to kontuzją, źle to wygląda, nie będziecie się rozwijać poprawnie, bo te ruchy, takie coś na wewnętrznych krawędziach będzie po prostu Was cały czas ograniczać i zwalniać. W porządku, kolejny błąd, zbyt duże pochylenie do przodu. To głównie obserwuję u początkujących. Mówię, ok, dobrze, jedna z 3 zasad mówi o tym, że trzeba się pochylić troszkę do przodu, tak? Że ten czubek nosa ma być na wysokości czubków palców. Ok, i to jest ok. Natomiast bardzo często widzę, że tak ktoś jeździ. I to jest duży błąd. Bo co się dzieje? Po 10, 15, 20 minutach widzę, że tu jest tak, moje plecy, no co, bolą, nie? No bo 20 minut plecy były tak, cały czas napięte w ten sposób, tak? Zbyt duże pochylenie do przodu. Ja bardzo często też mówię, że nie jeździmy na małysza, tak? Nie robimy czegoś takiego. I to jest naprawdę bardzo ważna uwaga. Pochylenie w przód, ale bez przesady, nie przesadzajcie, dobra? Kolejnym błędem jest znowu jeżdżenie na wprost, ale to już jest dużo rzadziej. Jeżeli ktoś już jest u mnie na zajęciach, to od razu jest korygowane, że ma być pochylony, więc dobra, ma być pochylony, więc przesadza, tak? Także nie przesadzać z tym pochyleniem, trzeba się pochylić troszkę do przodu. Najlepiej, żeby tu były te 3 punkty zachowane, czyli linia barku, kolana i palców w jednej linii, tak? To tworzy jedną linię, natomiast bez przesady, no nie róbcie Adama Małysza albo Kamila Stocha, ok? Nie wiem, który to już jest z kolei błąd, ja tu będę w filmie gdzieś tam wrzucę grafikę, który to jest numer błędu, natomiast jest to też bardzo częste, niedostatecznie ugięte kolana. Ponieważ na rolkach wymagamy tego, aby po prostu mieć tak troszkę nienaturalnie ugięte kolana, czyli najlepiej pełne ugięcie kolan to jest coś takiego, jeżeli ja mam czubek mojego kolana pokrywa czubki moich palców. To jest pełne ugięcie kolana, tak? Natomiast bardzo często jest póługięte kolano. O ile w niektórych sytuacjach te póługięte kolano jest ok, na przykład jak się zjeżdża przodem ze schodów, to nie należy bardzo mocno tutaj tak uginać kolan i nachodzić w przód, trzeba się troszeczkę właśnie posunąć do tyłu, żeby te koła mogły zjechać. Ale jakby to są takie wyjątki od reguły, tak? Generalnie chcemy mieć mocno ugięte kolana i to jest bardzo ważna rzecz. I bardzo często jest właśnie tak, że mówię ugnij kolana, ale przecież mam ugięte kolana, nie? No mam, no dobra, ale za mało, no trzeba je ugiąć mocniej, naprawdę. To jest nienaturalne, ja często o tym mówię, że normalnie jak chodzimy nie mamy tak mocno ugiętych kolan, natomiast na rolkach wymagamy, tym bardziej do nauki, bo musicie wyrobić sobie pewien nawyk, tak? Później już będziecie to czuć. Później już będzie to pamięć mięśniowa, ja o tym nie myślę, ale cały czas gdzieś te kolana mam ugięte, tak? Wy na razie będziecie musieli się skupić, jeżeli się oczywiście uczysz, bo nie wiem jaki masz poziom sprawności na rolkach czy łyżwach. Natomiast domniemam, że większość ludzi, którzy oglądają moje materiały, gdzieś tam chcą się uczyć dopiero, tak? Albo się uczą. W porządku. Uginajcie kolana, pełne ugięcie kolana. Bardzo często jest tak, że mamy tak ugięte kolana i sobie tak jeździmy, to jest zbyt sztywno. Zbyt sztywno. Musimy ugiąć te kolana, tak? W ten sposób. W porządku. Kolejny bardzo częsty błąd to jest zły odruch przed upadkiem. Każdy z nas gdzieś tam sekundę, półtorej, może pół sekundy, tak, przed upadkiem czuje, że oho, zaraz będzie gleba. I jest zła reakcja. Większość ludzi, i to zwykle 100% ludzi, którzy nigdy się nie uczyli od instruktora, nigdy nie szukali informacji na ten temat, tak jak chociażby Wy teraz w internecie, na YouTubie, to zwykle są ludzie, którzy nie mają żadnego przygotowania, po prostu wzięli rolki, poszli i próbują jeździć. Bo to jest naturalny odruch każdego człowieka, czyli w ten sposób to wygląda, nie? Mamy ciężar za bardzo na piętach, rolki wyjeżdżają, ręce w górę i próbujemy machać tymi rękami, żeby tylko nie upaść. Trzeba zrobić odwrotnie, to jest naturalny odruch, ale trzeba zrobić odwrotnie, czyli musimy się wyuczyć znowu coś nowego. Nasz organizm musi się zaadaptować do nowej czynności
w momencie zagrożenia upadkiem musimy się pochylić w dół, po prostu. I jak się pochylimy w dół, damy ręce w przód, to nawet jeżeli się wywrócimy, to mamy już tam 30-40 cm do ziemi, więc jesteśmy blisko tej ziemi. Upadek nie będzie tak bolesny, a jeżeli jeszcze damy ręce w przód, to jest bardzo prawdopodobne, że upadniemy na ręce, więc bardzo dobrze, na ręce się upada, w przód, na ręce, po to, żeby sobie móc zamortyzować troszeczkę ten upadek, tak? Najgorsze upadki właśnie są wtedy, kiedy się coś takiego dzieje, upadamy na tyłek i chroniąc nasz tyłek, żeby nie przydzwonić mocno, dajemy tutaj, podpieramy się na rękę i wtedy tutaj łamią się nadgarstki. To jest dosyć częsty przypadek, więc pamiętajcie, cokolwiek złego się dzieje, należy hop, pochylić się w przód i ugiąć jak najbardziej kolana, po prostu zrobić przysiad. Obniżacie w ten sposób środek ciężkości, więc łatwiej Wam o równowagę. Tego należy się bezwzględnie nauczyć. Nauka upadania jest tak bardzo ważna, a tak mało ludzi to rozumie, że mam nadzieję, że po tym materiale zaczniesz się tego uczyć i zrozumiesz, jak to jest dla Ciebie istotna rzecz. Dobra? W porządku. No to co? Kolejna rzecz. Jeżeli nie jesteś zaawansowanym rolkarzem, to nie jeździ na piętach. Jakby to jest dosyć już trudna rzecz. Naprawdę. Więc powinieneś jeździć przede wszystkim tutaj, na przodzie, na drugim kółeczku. Już mówię, o co chodzi. Jeżeli ugniesz pełne, zrobisz pełne ugięcie kolana, to poczujesz, że Twój ciężar bardziej spoczywa na przodzie rolki. Jeżeli nie dogniesz kolana, Twój ciężar idzie w tył. I jeżeli będziesz jeździł na piętach, Twój ciężar, środek ciężkości będzie tutaj mniej więcej na trzecim, czwartym kole, tak? Licząc od przodu, czyli z tyłu, to ona Ci wyjedzie w pewnym momencie. Nie skontrolujesz tego. Jeżeli jesteś zaawansowanym rolkarzem, ok, możesz się w coś takiego bawić, natomiast po co też, tak? To się przydaje tam do slalomów, do jakichś tam ewolucji typowych, tak? Natomiast normalnie jazda na piętach, no na piętach samych, no to nikt nie jeździ, po co? Także zbyt bardzo jeździcie na piętach, przesuńcie swój ciężar ciała w przód, najlepiej właśnie mocniejszym ugięciem kolan, tak żeby pokrywały Wasze paluchy, tak? I zobaczcie też, nawet moje rolki i Wasze też, jestem w stanie się założyć, są tak skonstruowane, że Wasze palce są niżej, bliżej ziemi niż pięta. Moje już to widać jakby nawet, chociaż może na tym filmie nie będzie tego widać, ale piętę mam wyżej niż palce. One już są tak nachylone po to, żebym już był w ten sposób nachylony do przodu. Jeżeli Wy macie rolkę z zewnątrz płaską, wygląda jakby była równa, to jestem w stanie się założyć, że macie napięcie grubszą wkładkę, a na palcach mniejszą, po to, żeby Wasza stopa była właśnie pochylona do przodu, bo w ten sposób się jeździ. Pochylamy się w przód. Nie możemy właśnie jeździć tak. Już widzicie, zaczynają się różne takie rzeczy. Jeżdżę wyprostowany, mam niedogięte kolana i jeżdżę na piętach. To są w ogóle najgorsza kombinacja z tych wszystkich błędów. Także jeździcie w ten sposób, żebyście czuli, że tutaj, tam gdzie Wam się palce zaczynają, Wasze palce się zaczynają. Tam się kończy Wasze śródstopie, zaczynają się jakby palce. Tam najmocniej naciskacie w bucie, w rolce. Dobrze? Wtedy będziecie bezpieczni. W porządku. Następna rzecz. Jest jazda cały czas literą V. Czyli nauczyłem się jeździć literą V. Litera V to jest coś takiego. I cały czas tak będę jeździł. I jeżdżę cały czas tak. Potem od razu poznaję początkującego rolkarza. I to bardzo początkującego rolkarza. Bo rolkarze początkujący po lekcjach, po zajęciach jeżdżą inaczej, bo wiedzą, że muszą coś innego zrobić i się uczą i jeżdżą już podwójną hulajnogą, już zupełnie inaczej myślą o swojej jeździe, tak? Natomiast widzę, że jedzie ktoś i robi taką fałkę. Wiecie, kiedy najwięcej widzę takich ludzi? Na night skatingach. Na night skatingach jest najwięcej tego typu ludzi, że ktoś jedzie cały czas litera V, litera V, litera V, litera V. Sprawia to, że raz, nie wyglądacie dobrze na rolkach, po prostu jeździcie cały czas jednym i tym samym ruchem. Widać, że po prostu jest to dla Was bezpieczna pozycja, nie chcecie nic więcej robić. Dwa, się namachacie jak Jezus, no bardzo dużo, no nie są efektywne te odbicia. Litera V to jest taka do poruszania się, tak? Możemy sobie tak pojeździć po jakimś małym placu, tak? Natomiast robić kilometry literą V, no to ja się później nie dziwię, że Wy jesteście zmęczeni tak mocno, tak bardzo i Was bolą niektóre mięśnie, no bo jakby litera V, no to będziecie machać. Ja zrobię jedno odbicie, Wy robicie 8.
Niestety tak to wygląda, więc jeżeli jeździsz w ten sposób cały czas w szerokiej pozycji, to oglądaj koniecznie mój kanał, subskrybuj go, wciśnij ten dzwoneczek, dzięki czemu będziesz powiadamiany o nowych filmach. Dzięki temu kanałowi na pewno nauczysz się, jak jeździć poprawnie, a nie tylko w literze V, dobra? W porządku. A kolejnym problemem, i jest on również właśnie związany z literą V, to jest to, że ludzie nie wracają do bazy. Jakby zobaczcie samą fizykę, jak to wygląda fizycznie. Jeżeli mam nogi na szerokości bioder, załóżmy, że już mam ugięte kolana, tak? Tak jak powinienem mieć. Z tym też jest często problem, ale mam ugięte kolana, załóżmy, że jest wszystko ok. I zobaczcie teraz, mój krok w bok może wyglądać tak i znowu wraca, tak? A jeżeli nie wracacie do bazy, to wasz krok może wyglądać tak i wraca tu. Bardzo często jest tak, że właśnie jeździcie w ten sposób, ja wam pokażę. Właśnie nie wracacie do bazy i jeździcie tak. To jest też taka litera V, natomiast zobaczcie, tu chodzi o to, że wy nie wracacie do bazy, jeździcie za szeroko. Dlaczego? Co z tego wynika teraz? Zobaczcie, bazy, hop i od razu, no nie wiem, no zrobiłem 2-3 kroki, miałem dużo większą prędkość, już podjechałem pod samą kamerę, tak? Dlaczego? Bo moje, właśnie pokazywałem wam to, moja droga odbicia jest tak duża. Czyli te odbicie będzie dużo bardziej efektywne. Jedno odbicie będzie tak jak dwa tamte, bo wy wracacie sobie hop dotąd i koniec, już nie chcę dalej się odbijać. Tyle marnujecie, co każde odbicie. A tych odbić na jednym ice skatingu jest kilka tysięcy. Więc sobie policzcie, ile wy tracicie energii, miejsca na to, żeby tylko taką pierdołą, no, że nie wracacie pod swoje biodra. I tyle, nie musicie na razie robić double pushów i tak dalej. Wystarczy, że zawsze wrócicie do bazy. Baza to jest szerokość bioder, koniec, kropka. Zwróćcie sobie na to uwagę, czy czasem tak nie robicie? Jeżeli tak, to tylko to skorygujcie. Tu nie trzeba wielkiej techniki i nie wiadomo czego, tylko trzeba to zrozumieć, że trzeba wrócić. Nawet jeżeli to jest na razie dla mnie niekomfortowe, zrób to 1000 razy, będzie super komfortowe, a dzięki temu naprawdę będziesz dużo lepiej jeździć na rolkach. Ok? Dobra? Aż dzisiaj wieje, jest zimno. Zaczynają się powoli chyba łyżwy. Dobra, powiem wam jeszcze szybciutko o kolejnych błędach, dobra? Jednym z nich jest to, że nie dodajecie sobie rotacji na zakrętach i nie schodzicie w dół. Jakby jest z tym duży problem, jak jak robimy naukę zakręcania. Zawsze mówię, że tak, rotacja na końcu, ok, bo rotacja jakby, ja tak robię, że daję na samym końcu, bo dużo ułatwia, a najważniejsze jest tutaj, co nogi robią. Natomiast właśnie z tymi nogami jest taki problem, że jakby robicie zakręt i dla was nie ma różnicy, czy robicie zakręt, czy go nie robicie. Wasze kolana są w takiej samej pozycji. W takiej samej pozycji, tak jak ja teraz zrobiłem. Jak robicie zakręt, to trzeba trochę przysiąść. Trzeba zejść w dół. Naprawdę zakręt wtedy będzie bardziej kontrolowany. Będziecie niżej, bliżej ziemi, więc lepiej, tak? Będziecie mieli łatwiej równowagę. Siła odśrodkowa was nie wyrzuci. I tyle. Ok, ostatnia z rzeczy to jest zły rozkład ciężaru ciała. Zły rozkład ciężaru ciała, co to oznacza? Często mówię, dobra, robimy T-stop, w porządku. Robimy T-stop, dla mnie to jest od razu sygnał tak, tutaj mam większość ciężaru ciała, większość, to znaczy 80-90%, tak dużo. Tutaj jakieś 10-20, nie mniej, nie więcej. A na początku gdzieś tam jak się ktoś uczy, no to T-stop nie wychodzi, bo tutaj jest za dużo ciężaru ciała, tak? Musimy, jak ja mówię, naprawdę 80-90, ja wiem, że to jest bardzo trudno tak określić jednoznacznie, tak? Ile to jest, dlatego ja też nie mówię, że to ma być 81,5, tylko 80-90, po to, aby Ci uświadomić, jak duży to jest ciężar i ewentualnie w którą stronę on ma iść. Czyli nie, że 80-70 w dół, że może być jednak więcej ciężaru tu. Nie, 80 albo 90. Czyli tu ma być bardzo dużo ciężaru, w tą stronę idziemy, tak? A tu ma być malutko. Bardzo często właśnie przy nauce jakichś technik mamy źle rozłożony ciężar ciała, tak?
To jakby przy samej jeździe się nie odbywa, macie zazwyczaj 50-50, to powiedzmy, że się tego nie mamy co czepiać, wiadomo, w niektórych sytuacjach jest to błąd, natomiast przy różnych ewolucjach, które chcemy zrobić, na przykład nożyce, tak, również tutaj mam 60-40, w ten sposób też jest źle rozłożony, jak mam tutaj 80, to jest w porządku, jeżeli ja chcę sobie zrobić bardzo ciasny zakręt albo przejść w slajda, tak? Natomiast jeżeli w jakiejś innej sytuacji, jeżeli ja po prostu chcę jechać, tak, i mam nierówną nawierzchnię, a będę miał tutaj 80% ciężaru ciała, to mur beton, że te pierwsze koła natrafią na jakąś przeszkodę i od razu polecę w przód, tak? Mój ciężar musi wtedy iść właśnie w drugą stronę. Jest to nieumiejętne, złe przenoszenie ciężaru ciała, a to jest klucz, żeby czuć się bezpiecznie w terenie, tak? No bo powiedzmy, ja teraz jestem też na takim miejscu, że tutaj nie mam się czego bać. Natomiast jak jedzie się po mieście, to jest zupełnie inna bajka, bo tam już jest wszystko. Tam na ulicy mamy wodę, piasek, olej, no, kamienie, patyki, jakieś żołędzie, wyskakują psy, ludzie, dzieci, no jest multum rzeczy, tak? Rowerzyści jeżdżą też często po ulicach, tak? Albo po ścieżkach rowerowych. Też to jest zupełnie inaczej, jak ja jestem w takim miejscu i po prostu nie mam tutaj nikogo, nie muszę się o nic obawiać. Zły rozkład ciężaru ciała, natomiast to jest tak obszerny temat, że ciężko jest to opowiedzieć w parę minut, a i tak ten materiał już ma zbyt dużo minut, zbyt długi jest. W porządku, bardzo Ci dziękuję, że wytrwałeś do tego momentu. Jeżeli masz jakieś pytania, sugestie, kolejne błędy albo chciałbyś mnie poprawić, nie zgadzasz się z którymś z moich kwestii, napisz mi proszę komentarz. Ja staram się zawsze odpowiadać na komentarze, nawet po czasie. Jeżeli ten film był nagrany powiedzmy 3, 4, 5, 6 miesięcy temu, napisz mi, ja myślę, że i tak to odnajdę i będę mógł wyciągnąć jakieś wnioski z tego, ponieważ Wasza opinia jest dla mnie bardzo, bardzo istotna i ważna. W porządku, nie przedłużam już Wam, bardzo dziękuję, że wytrwaliście tak długo. Cześć, do zobaczenia na kolejnych zajęciach.